Po tym, jak wrzuciłem na kanał swoje pierwsze wideo, dostałem całkiem sporo wiadomości od znajomych. A pośród nich tę jedną. Śpiwór zimowy? To otwiera przede mną zupełnie nowe możliwości. Niemniej i tak musiałem zaczekać, zanim znów wyruszyłem na szlak. Przesilenie zimowe, święta, nowy rok. W końcu udało mi się znaleźć czas. Spakowałem plecak i ruszyłem na szlak Borów Nadwiślańskich. O brzasku zameldowałem się na stacji PKP Garwolin. Dzień zapowiadał się mglisty i wilgotny, ale nie obchodziło mnie to. Ważna była droga przede mną. Kiedy ostatni raz byłem na wycieczce z biwakiem, miałem wrażenie, że minęły wieki, a ja uczę się chodzić na nowo. Powoli przypominałem sobie, jak stawia się kroki, jak patrzy się, słucha i węszy przyrodę. Znów mogłem poczuć się mały i nieważny, ale nie wśród betonowych blokowisk, tylko pośród natury. Znów zamiast miejskiego hałasu słyszałem otulającą mnie ciszę. Wspaniałą, obezwładniającą, leczącą duszę i ciało ciszy. How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? What makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. A jaki to szlak? Nadwiślańskie nie oznacza na brzegu Wisły. Sosnowe bory, którymi szedłem, znajdują się po prostu w dolinie tej rzeki. To resztki kniei, którą niegdyś nazywano Puszczą Osiecką. Było to jedno z ulubionych miejsc polowań książąt mazowieckich. Puszcza ta słynęła z obfitości zwierzyny i licznych barci. Trees gets undressed when it's cold. And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes? Until winter comes? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Really makes me wonder. Ooh, I wonder. Co chwila w oddali widziałem sarny i jelenie przeskakujące przez leśny dukt. Mimo zimowej pory słyszałem śpiew ptaków i stukanie dzięcioła. A w śniegu, który pozostał, czekało na mnie wspomnienie. Tu wilk podążał za zdobyczą. Na szlaku nie było żadnej infrastruktury dla wędrowców, więc na pierwszy dłuższy odpoczynek miałem szansę dopiero na 9. kilometrze, za miejscowością Stara Huta. Z radością zrzuciłem na chwilę plecak.
Chwilę później czekało mnie skrzyżowanie martyrologiczne. Okoliczne lasy doceniali zarówno powstańcy styczniowi, cichociemni, jak i żołnierze AK. A kawałek dalej dotarłem do pierwszej miejscowości na mojej drodze – Łucznicy. Tam też czekał na mnie zabytek. Nie ten, to sołtys. Dworek wraz z pałacowym parkiem. Dworek powstał w roku 1840 i należał do hrabiego Jakuba Potockiego. Tego samego, który wiele lat później przekazał swoją bajeczną fortunę na Warszawski Instytut Radowy. Mogłem swobodnie go obejrzeć, bo należy obecnie do Stowarzyszenia Akademia Łucznica. Za Łucznicą szlak kręcił zawijasy bardzo fajną leśną ścieżką wzdłuż strumienia. Ale to tylko przez chwilę, bo widać już było zabudowanie kolejnej miejscowości. Górki, letniskowa wieś pod Osieckiem, były niezwykle klimatyczne z punktu widzenia takiego mieszczucha jak ja. I oczywiście mają tu własny pomnikowy dom o przewidywalnej nazwie. Parę kilometrów i znalazłem się w Osiecku. Typowa mazowiecka mieścina. Z dużą częścią tożsamości zabranej przez nazistów, przerastającym skalę miejscowości kościołem i, co dla mnie ważne, otwartym sklepem. Za osadą Kąciki wszedłem na teren Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i czekało mnie lekkie rozczarowanie. Oto po obu stronach szlaku pojawiły się druciane ogrodzenia chroniące plantacje drzewek. Tego się nie spodziewałem. Fajnie mnie wita ten park krajobrazowy. Poszedłem dalej, bo za zabieżkami musiałem rozbić biwak. Cieszyłem się na nocleg w lesie. Czuję, że jedynie na szlaku mogę być naprawdę sobą. Więcej tu zależy tylko ode mnie samego, już w jakimkolwiek momencie mojego cywilizowanego życia. To ja ustalam, gdzie idę, jak idę, kiedy odpoczywam, co robię. Ale nie myślałem o tym w tym momencie. Najważniejsze było rozbić obóz przed zmrokiem. No i marzyłem o gorącej herbacie i czymś ciepłym do jedzenia. I o odpoczynku, bo miałem w nogach już ponad 30 kilometrów.
Dobranoc. No, nie powiem, żeby spało mi się dobrze. Niestety. Było mi zimno, chociaż nie powinno. Nie pomogła dodatkowa warstwa ubrań i ogrzewacze do rąk. W dodatku, kiedy już usnąłem, obudziłem się za późno. Powinienem był wstać tak, by w dalszą drogę wyruszyć o świcie. To absolutna podstawa chodzenia po szlakach. Zastanawiałem się, dlaczego było mi tak zimno. Czyżbym był jakoś inaczej zbudowany? No i przypomniałem sobie, jak wrzucałem śpiwór na wagę. Ucieszyłem się wtedy, że waży mniej niż producent deklarował. Teraz pojąłem, że różnica to waga puchu, na którym przycięto, co sprawiło zmianę termiki. No ładnie, Decathlon. Tak to jest ufać sieciówkom. Zebrałem się dopiero o 9 rano, więc wiedziałem, że dziś zakończę szlak późno. Jakie szczęście, że lęk przed chodzeniem po lesie w nocy jest już dawno poza mną. Za to teraz dostałem zamiast mgły pełne słońce. Chwilę później byłem już przy rezerwacie Czarci Bór. To Royst, czyli torfowisko wysokie, czyli teren, na którym torfu narosło tyle, że odciął roślinność od wód gruntowych i jest zasilany tylko przez to, co spada z nieba. Piękny teren. Z wodą pokrytą korzuszkiem lodu. Szkoda, że wstałem tak późno. Kto wie, może wcześniej spotkałbym tu łosia lub inne zwierzę. Miałem nadzieję, że najładniejszy las spotkam dopiero w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, a okazało się odwrotnie. Can I get a chance to let you know you're my heart's desire, and I love you so. Will you stay right here, or will you run away? If I tell you what's on my mind, I know we're more than friends, but less than lovers. This is not the end. There's much more to discover. Promise to stay. Will you promise to never leave? If I tell you what's on my mind, can I let you see the real me? Will you hang around, or will you break free? Would you break free, baby? I just need to know. Will you let me go if I tell you what's on my mind? I know the day will come when I let you know the love I have. No tak, albo nie ma nic dla turystów, albo jest aż zanadto. Promise to stay. Will you promise to never leave? Come ready to when it's you and me forever. Yeah. Ooh. Can I tell you? Can I tell you, baby? Can I let you know? Can I let you know? Can I tell you? Ooh, can I tell you? Can I let you know? Drugiego dnia szedłem głównie przez tereny mocno naruszone cywilizacją. W dodatku zamiast ciszy słyszałem narastające szumy.
to droga krajowa numer 50, którą musiałem minąć. Przez to, że dźwięk łatwo rozchodził się poprzez poręby, słyszałem ją niemal od początku do końca. Za to było piękne niebo. Błękitne, bez żadnej chmurki. Uwielbiam ślady samolotów na takim niebie. Są strasznie pociągające. Dokąd poleciał ten lub tamten? Co widzą piloci i pasażerowie? Na jaką przygodę wyruszają? W Celestynowie zarobiłem nieco dłuższy odpoczynek. Skusiłem się na wielki kubas gorącej herbaty i hot doga w lokalnym płazie. There's a hint of sweetness in her eyes. Miałem nadzieję, że zwiedzę kolejny dworek, dwór Radzin, wybudowany w 1875 roku przez Celestyna Polakiewicza. Niestety, musiałem się obejść smakiem. A szkoda. You might think you found the alchemy to soften all her edges. You might think you got the melody that plays with all her ledges. So pour yourself another round. She's the storm, you're dancing in the eye, and maybe you can tame her wildfire. Go ahead and try, but you can water her down. Mazowiecki Park Krajobrazowy mnie rozczarował. Co chwila albo plantacja, albo wycinka. W dodatku z małą ilością oznakowania, bo PTTK sobie, a Lasy Państwowe sobie. A gdzie krajobraz? Kikuty drzew i ogrodzenia? A niech was szlak leśnicy. And you might think you got the melody that plays with all her edges. So pour yourself another round. She's the storm, you're dancing in the eye, and baby you can tame her wildfire. Go ahead and try, but you can water her down. Słońce już schodziło tuż nad horyzont, kiedy trafiłem nad Czarne Jeziorka, jedną z najbardziej wysuniętych na północ części dużego terenu podmokłego o nazwie Bagno Całowanie. Pięknie tu było, zwłaszcza o tej porze. Szkoda tylko, że teren był aż tak zaśmiecony. Specjalnie nie filmowałem tego, by mieć piękne wspomnienia, ale nie godzi się tak postępować z przyrodą. Miałem nadzieję, że zdążę jeszcze zobaczyć słynny rezerwat na torwach, ale robiło się już zbyt ciemno. Szlak w dodatku zaczął mocno kluczyć po podotwockich lasach. Nie wyciągałem jednak jeszcze czołówki. Robię to zawsze dopiero wtedy, kiedy nie widzę już drogi przed sobą. I nie musiałem. Kiedy zrobiło się naprawdę ciemno, ujrzałem już pierwsze światła Otwocka.
a chwilę potem pod stopami poczułem asfalt. Był to znak, że szlak ma się ku końcowi. Wreszcie dotarłem na zabytkowy dworzec w Otwocku. A pod nim czekała na mnie niebieska kropka i koniec mojej przygody. Okej, a teraz czas na informacje praktyczne. Szlak Borów Nadwiślańskich jest szlakiem średniodystansowym oznakowanym kolorem niebieskim. Wiedzie od stacji Garwolin PKP w Woli Rębkowskiej przez Łucznice, Górki, Osieck, Zabierzki, Regut, Celestynów aż do stacji PKP Otwock, lasami Puszczy Osieckiej, w tym Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym. W serwisie mapaturystyczna.pl ma długość 56 km. Mnie wyszło odrobinę więcej, ale cofałem się po telefon, a GPS na miejscu zawsze nieco przekłamuje. Ja rozbiłem go na 2 dni, ale można go równie dobrze pokonać w 3. Oczywiście w lato wytrawny piechur przejdzie go nawet w 1 dzień. Do obu końcówek szlaku najlepiej dojechać z Warszawy pociągiem podmiejskim. Bilet do Garwolina z Warszawy kosztuje nieco ponad 20 zł. Oznakowanie z początku bardzo dobre. Niestety zmienia się to gwałtownie po wejściu na teren Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. W rejonach wycinek znaków praktycznie nie ma. Warto mieć ze sobą nie tylko mapę, ale również i apkę w telefonie. Mapaturystyczna.pl albo mapy czy. Najciekawsze przyrodniczo tereny to nie te w Mazowieckim Parku Krajobrazowym. Jeśli szukasz ciszy, spokoju oraz naprawdę ładnej przyrody, znajdziesz to wszystko na odcinku między Wolą Rębkowską a Górkami. Poza tym warto zobaczyć dworek w Łucznicy, rezerwat Czarci Dół, Czarne Jeziorka, no i odbić od szlaku na chwilę i sprawdzić rezerwat na Torfach. Sklepy spotkałem tylko w Osiecku i Celestynowie. Są czynne w niedzielę. Na szlaku w zasadzie nie ma żadnych wiat czy nawet ławeczek. Spotkałem takowe tylko 3 razy. Przed i za Celestynowem oraz koło bazy Lasów Państwowych przy rezerwacie na Torfach. Pamiętajcie, żeby nie śmiecić, nie zostawiać papieżaków, zakopywać swoje większe dokonania i nie hałasować w lesie. Do zobaczenia na szlaku.